Siema Sebiksy! Dzisiaj bierzemy pod lupę ćwiczenia, które są powszechnie uznawane za złe, które nie powinny znaleźć się w planie treningowym. Czy tak faktycznie jest? Dzisiaj dostaniecie odpowiedź. Łapy nie ma. Przede wszystkim musimy wyjaśnić bardzo ważną kwestię. Mianowicie nie ma ćwiczeń złych, są ćwiczenia nieodpowiednie dla kogoś. Więc jeśli w danym ćwiczeniu brakuje Ci mobilności, kontroli motorycznej, wtedy takie ćwiczenie jest dla Ciebie nieodpowiednie, ale dla kogoś może być dobre. Druga kwestia, czy istnieją ćwiczenia obowiązkowe? Nie istnieją. Na przykład przysiad ze sztangą na plecach nie musisz wykonywać, jeśli brakuje Ci mobilności, kontroli motorycznej. Ewentualnie, jeśli przysiad nie przekłada się w wynik sportowy dla danego sportowca, wtedy to ćwiczenie jest dla niego zbędne. Jest wiele ćwiczeń niebezpiecznych, więc jeśli ryzyko przewyższa korzyści, takiego ćwiczenia nie robimy. A propos ćwiczeń podwyższonego ryzyka, które to są? To te, w których ruchy bądź pozycje powodują większy stres, no i obciążenie nastawy. Wtedy ścięgna mogą ocierać się o kości i jeśli będzie to powtarzane i to pod obciążeniem, mogą doprowadzić do jakiejś patologii. Oczywiście nie u każdego, ponieważ różnimy się anatomicznie, to znaczy mamy indywidualny układ dźwigni, budowę biodra, szerszą bądź węższą przestrzeń podbarkową. To ma wpływ na zakres ruchu, siłę czy nawet poziom ryzyka uszkodzeń. No i oczywiście u osób, które mają mniejsze doświadczenie, u nich występować może gorsza kontrola motoryczna ruchu. Wtedy takie ćwiczenia należą do ćwiczeń wysokiego ryzyka. Prostowanie stawu kolanowego siedząc. Jest to świetne ćwiczenie izolowane dla mięśni czworogowych. Należy jednak zachować szczególną ostrożność w przypadku osób z chorobami stawu kolanowego. Choć tu też mamy wyjątki, to znaczy często jest to ćwiczenie stosowane w rehabilitacji do nauki kontroli ekscentrycznej pracy czwórki. Z biomechanicznego punktu widzenia, w miarę prostowania się stawu kolanowego, zewnętrzne ramię siły odsuwa się dalej od osi obrotu, co oznacza, że na kolanie nakładane są znacznie wyższe zewnętrzne momenty obrotowe. No i powstają duże siły działające na staw kolanowy, szczególnie rzepki. Tak więc dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego lub wcześniejszymi urazami łokotki najlepiej ograniczyć używanie tej maszyny tylko od 90 do 45 stopni, nigdy do pełnego wyprostu. Ponieważ po 45 stopniach wyprostu kolana w kolanie jest znacznie więcej sił ścinających i ściskających. Druga sprawa, nie naśladuje żadnych ruchów, które możemy napotkać w prawdziwym życiu. A często na siłowni możemy spotkać osoby, które robią tylko te ćwiczenia na nogi i żadne inne. Dlaczego więc nie włączyć bardziej funkcjonalne ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu, takie jak przysiady, wykroki, stepy, w których czwórka też pracuje, ale nie zaniedbuje mięśni wokół biodra, kolana itd. W tych ćwiczeniach bardziej funkcjonalnych obciążenie lub opór rozkłada się na stopę, kostkę, kolano i biodro. W ten sposób poruszamy się w prawdziwym życiu, więc dlaczego tak nie ćwiczyć? Ściąganie drążka wyciągu górnego za głowy jest to ćwiczenie, które przez wielu fachowców zostało uznane jako złe ćwiczenie. Osobiście bardziej wrzuciłbym to ćwiczenie do grupy ćwiczeń o podwyższonym ryzyku, ale na pewno nie do grupy złe ćwiczenia. W ćwiczeniach podwyższonego ryzyka mamy większe wymagania w zakresie mobilności i stabilności. To znaczy w tym przypadku potrzebujemy dobrą ruchomość odcinka piersiowego oraz silne i mobilne rotatory w pełnym zakresie. Jeśli dana osoba nie spełnia tych wymagań, to wtedy ruch zostanie skompensowany w postaci wysunięcia głowy do przodu, co może przyciążyć odcinek szyjny kręgosłupa. Jednakże jeśli zawodnik ma w rzeczywistości dobry ROM i siłę, a także ruchliwość klatki piersiowej, to nie ma absolutnie nic złego w tym ćwiczeniu, jeśli oczywiście ta osoba potrzebuje tych ruchów do wykonania lub tej funkcji. Więc jeśli tego ćwiczenia nie możesz wykonywać dobrze, zamień je na wersję z przodu. Najbardziej wymagającą częścią podciągania na drążku dla początkującego u większości jest dolny odcinek tego ćwiczenia. A guma na dole ma największe napięcie, więc pomija najważniejszą część całego ruchu. Więc przechodzimy do minusów. Po pierwsze, nie naprawia słabego ogniwa często spotykanego u osób, które nie potrafią się podciągać. Nieumiejętna aktywacja łopatki w czasie inicjacji ruchu pogarsza bezpieczeństwo i psuje prawidłowy wzorzec pracy łopatki. Po trzecie, prowadzi może do dysproporcji siłowych w pewnych odcinkach fazy koncentrycznej, czyli czym wyżej, tym mniejsza pomoc gumy. Z drugiej strony, czy te argumenty totalnie dyskwalifikują to ćwiczenie?
Oczywiście, że nie. Tylko nie można zamykać się na jednej wersji, co w zdecydowanej większości jest najczęściej spotykane. W takim razie co robić? Po pierwsze, nauka dodatkowo inicjacji ruchu i pracy łopatki. 2. Pomoc asystenta z wolną fazą ekscentryczną. Wprowadzić ekscentryczne opuszczania, akcentując dolną fazę opuszczania. Jeśli nie potrafisz kontrolować opuszczania przez około 2 sekundy, trzeba wprowadzić kolejną regresję ćwiczenia. No i w ostateczności ściąganie drążka wyciągu górnego, cięższe połówki od pełnego zwisu do połowy ruchu. A czy są plusy tego ćwiczenia? Po pierwsze, jest to forma regresji dla osób, które już się pociągają na drążku, ale brakuje im siły, aby osiągnąć optymalną objętość treningową. Po drugie, dla osób, które już się pociągają, ale nie mają jeszcze wykształconej optymalnej mechaniki ruchu. To dzisiaj wszystko. Najgorszą kwestią w treningu jest radykalizm, więc najlepszą odpowiedzią na coś, na dany temat jest to zależy. Są jeszcze miejsca na kurs podstawy rozpisywaniu planów treningowych. Serdecznie zapraszam. Linki są w komentarzu i w opisie filmu. Udostępnijcie materiał, włączcie dzwoneczek, subujcie mój kanał. Łap nie ma.